Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji najnowszej kamery samochodowej wideorestauratora samochodowego marki Xblitz. Jest to model Platinum 4K. Jak się pewno domyślacie, kamera nagrywa materiały wideo już tej najwyższej rozdzielczości 4K, dodatkowo przy 30 fps. Mamy też szeroki kąt widzenia 140 stopni, jeżeli chodzi o tą kamerę frontową. Kamera jest kamerą Wi-Fi, czyli cała konfiguracja kamery, jak również jej obsługa, pobieranie materiałów wideo odbywa się za pomocą łączności Wi-Fi z naszym telefonem. To wszystko Wam pokażę w dzisiejszej recenzji. Oczywiście mamy tutaj już nagrywanie w pętli, mamy G-sensor, czyli zabezpieczenie naszych nagrań przed przypadkowym nadpisaniem w razie np. jakiejś kolizji. Kamera wyposażona jest też taki cyfrowy zegarek, za chwileczkę też sobie to zobaczycie. No i dodatkowym atutem tego zestawu, tej kamery Platinum 4K jest dodatkowa kamera tylna, pozwalająca nam też na rejestrowanie obrazu za samochodem, czyli w razie jakiegoś zdarzenia drogowego mamy znacznie więcej materiału do analizy. Na początek dzisiejszej recenzji pokażę Wam oczywiście zawartość zestawu, wykonanie poszczególnych elementów tego zestawu. Następnie przejdziemy sobie do aplikacji mobilnej, w której pokażę Wam konfigurację tej kamery i jej działanie. A na koniec oczywiście zamieszczę Wam kilka przykładowych filmów zarejestrowanych właśnie z wykorzystaniem tej kamery, zarówno w warunkach dziennych, jak też nocnych. Tak więc zapraszam do recenzji. A tak się prezentuje już zawartość zestawu po wypakowaniu, czyli jak widzicie w zestawie znajdziemy kamerę samochodową, zasilacz do kamery, instrukcję obsługi, mamy adapter dla karty microSD, jeżeli byśmy chcieli taką kartę wyjąć z wideorestauratora i sobie takie dane zgrać do komputera, no i kamera tylna wraz tutaj z zestawem montażowym. Teraz może od razu przejdźmy sobie do budowy i wykonania tej kamerki. Jak widzicie, kamera jest mała, wąska, dzięki czemu nie zajmuje nam zbyt dużo miejsca na szybie samochodu. Dokładne wymiary tej kamery to jest 95 na 35 na 42,5 mm. Waga kamery to jest 81 gram. Kamera wykonana jest z takiego tworzywa w takim nieco stalowym kolorze. Tutaj front, gdzie znajduje się obiektyw, jest w kolorze czarnym, w tej formie takiej nakładki. Również tutaj z tyłu kamery, gdzie mamy wyświetlacz z zegarkiem cyfrowym, również ten element jest taki w czarnym, matowym kolorze. Nie odbijający światła, więc dobrze się z tej kamery korzysta podczas jazdy. Od spodu tutaj dużo otworów wentylacyjnych, przycisk tutaj resetu kamery. Po bokach na tej krawędzi, patrząc może w ten sposób, czyli na lewej, mamy czytnik kart microSD, wejście zasilania i jest to już USB typu C. To jest duży atut, myślę, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. I mamy też wejście AV do podłączenia kamery tylnej. Na drugiej krawędzi, po przeciwnej stronie, jest umieszczony jeden przycisk mechaniczny, jest to przycisk Power i tak naprawdę jakichś tutaj innych elementów oprócz tych miejsc otworów wentylacyjnych nie znajdziemy. Kamera wyposażona jest też w mikrofon, który tutaj znajduje się wewnątrz tej kamery, mikrofon, który rejestruje głos wewnątrz naszego samochodu. Jeżeli chodzi o montaż tej kamery, to zauważcie, mamy tutaj taki uchwyt, który pozwala nam ustawić tą kamerę pod dowolnym kątem i co ważne, też jak widzicie, możemy ją ustawić pod kątem prostym, czyli kamera świetnie nadaje się też do samochodów ciężarowych, autobusów, gdzie mamy szybę pionową i możemy dokładnie sobie wyregulować tutaj położenie tej kamery w takich właśnie samochodach. Kamera jest wypinana z tego uchwytu. Zobaczcie, możemy sobie wysunąć kamerę. Ten uchwyt, ten element zostaje na szybie. Następnie po prostu przychodzimy z kamerą i wsuwamy, wpinamy ją do uchwytu. To jest cały montaż tej kamery. Urządzenie wydaje mi się bardzo dobrze wykonane, więc pod tym względem na pewno duży plus. Jeżeli chodzi o zasilacz, tutaj klasyczne rozwiązanie, czyli zasilacz do gniazda zapalniczki. Długi przewód, więc możemy go ukryć gdzieś pod tapicerką. Zakończony, tak jak wspomniałem, złączem USB typu C. W zestawie oprócz instrukcji obsługi
mamy jeszcze takie naklejki. Taka naklejka przydaje się na przykład do montażu takiej kamery na szybie, ponieważ tą kamerę możemy przykleić bezpośrednio do szyby, ale lepszym rozwiązaniem jest przyklejenie takiej naklejki na szybie, a następnie do niej właśnie samej kamery. Ja to rozwiązanie stosuję u siebie w innych kamerach i powiem Wam, że bardzo dobrze się sprawdza. Adapter klasyczny, po prostu wpinamy kartę microSD, więc sobie to pominiemy. No i teraz kamera tylna. Kamera tylna tutaj jest o rozdzielczości Full HD 1080p. Możemy ją przykręcić gdzieś na zewnątrz do tablicy rejestracyjnej lub też w zestawie jest też taśma 3M, czyli możemy sobie tą kamerkę gdzieś z tyłu przykleić. Długi przewód, który musimy przeprowadzić przez cały samochód i wpiąć sobie właśnie do naszej kamery właśnie w tym miejscu, żeby można było korzystać również z obrazu z tylnej kamery. Kamera nie ma funkcji tutaj parkowania, natomiast obraz z tej kamery będzie rejestrowany i zapisywany na karcie microSD. Tyle konstrukcyjnie. Teraz może przejdźmy sobie już do podłączenia tej kamery i do obsługi za pomocą aplikacji mobilnej. Ok, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście pobrać sobie aplikację do zarządzania tą kamerą na nasz telefon. Aplikacja nazywa się Vidure. Pobieramy ją skanując sobie kod QR, który znajduje się na pudełku tutaj naszej nawigacji. No i możemy teraz przejść już do konfiguracji kamery. Zobaczcie, ja w kamerze umieściłem sobie już kartę microSD. Kamera obsługuje karty o pojemności do 128 GB i pamiętajcie, żeby to były karty przynajmniej kategorii 10, jeżeli chodzi o szybkość zapisu. Teraz podłączamy sobie zasilanie. Ja tutaj się posłużę zasilaniem zewnętrznym, natomiast oczywiście w samochodzie podłączamy sobie nasz zasilacz i zobaczmy. Po podłączeniu zasilania kamera nam się od razu uruchamia i na wyświetlaczu widzimy informację, że jest włączony mikrofon, czyli kamera będzie rejestrowała nasz dźwięk w samochodzie oraz jest podłączona karta microSD. Ponadto widzimy tutaj wyraźny wyświetlacz cyfrowy z godziną, która będzie nam się na tym wyświetlaczu świeciła. Teraz możemy sobie już przejść do dalszej konfiguracji, czyli do naszej aplikacji mobilnej. I teraz uruchamiamy sobie aplikację, klikamy dodaj kamerę. W tym momencie mamy informację, żeby zainstalować kamerę, podłączyć jej zasilanie, więc mamy tutaj już podłączone, klikamy dalej. Następnie musimy się połączyć siecią Wi-Fi rozsiewaną przez kamerę. Klikamy połącz z Wi-Fi. Na liście sieci Wi-Fi powinna nam się za chwileczkę tutaj pojawić kamera. No i teraz zobaczcie, XSplit Platinum 3F się pojawiła. Wpisujemy teraz hasło do tej kamery. Hasło domyślne to jest od 1 do 8, czyli klikamy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Następnie połącz. To hasło będziemy później mogli sobie oczywiście zmienić w samej kamerze, tak żeby ktoś inny nie miał dostępu do danych z kamery. Jak widzicie, kamera została już połączona. Teraz wracamy do naszej aplikacji i jak widzicie, od razu w aplikacji pojawiła nam się już nasza kamera, która została już połączona z tą aplikacją. I teraz możemy sobie już przejść do jej konfiguracji. Tutaj jeszcze jest informacja u góry, że karta SD nie jest sformatowana, więc będziemy musieli ją w dalszej części skonfigurować. Przechodzimy sobie teraz do kamery. No i teraz możemy sobie przejść do ustawień kamery i zobaczmy, co tutaj możemy sobie wybrać w tej aplikacji. Przede wszystkim nagrywanie dźwięku, możemy go włączyć, wyłączyć. Następnie regulacja głośności. Rozdzielczość wideo domyślnie jest 4K, natomiast zauważcie, możemy nagrywać w rozdzielczości 2K lub też 1080p. Opcje nagrywania w pętli i tutaj możemy sobie wybrać, jak ta pętla ma wyglądać, czyli jak duże mają być pliki, 1-minutowe, 2, 3 czy też 5-minutowe. Częstotliwość źródła światła 50 Hz lub 60 Hz do wyboru. Znacznik czasu również możemy włączyć, wyłączyć na nagraniach. Możemy zarządzać G-sensorem i do wyboru jest poziom niski, średni, wysoki. Ja zazwyczaj wybieram poziom niski lub też średni, ponieważ przy wysokiej czułości G-sensora nawet przejazd przez jakieś nierówności, tory kolejowe itd. powoduje, że takie nagrania zostaną zapisane, a to nie zawsze jest nam potrzebne.
Następnie mamy automatyczny wygaszacz ekranu, czyli ten nasz zegar cyfrowy na wyświetlaczu i może on być włączony cały czas, tak jak teraz. Może nam się wygaszać po 10, po 30 sekundach lub też po 1 minucie. Tryb parkingowy i zobaczcie, możemy ten tryb włączyć, jeżeli oczywiście mamy jakieś stałe zasilanie na parkingu, to jak widać ta opcja jest do uruchomienia w tej kamerze i to będzie nam oczywiście działało. Następnie monitor parkowania, czyli jeżeli na parkingu ktoś by na przykład uderzył w nasz samochód, to również tutaj czujnik G-Sensor może wykryć takie uderzenie i automatycznie uruchomić nagrywanie kamery, więc też bardzo przydatna funkcja. Nazwa sieci Wi-Fi to jest ta nazwa, którą widzieliście, ona jest tutaj wyświetlana jako XBits Platinum, natomiast możemy to sobie zmienić, możemy zmienić to hasło do sieci Wi-Fi, o którym Wam wspominałem. Możemy sprawdzić sobie tutaj wersję oprogramowania naszej kamery i w razie czego sobie ją zaktualizować. I jest też opcja formatowania karty SD, którą sobie teraz właśnie wykonamy, ponieważ jak widzieliście, kamera o to nas poprosiła. Jak widzicie, formatowanie powiodło się i możemy już korzystać w pełni z kamery. I tak naprawdę w ustawieniach kamery to jest wszystko. I teraz jak widzicie, kamera już rozpoczęła nagrywanie materiału wideo i ten materiał jest zapisywany na karcie microSD w kamerze. Możemy oczywiście zatrzymać takie nagrywanie z poziomu aplikacji, wznowić nagrywanie. Możemy też szybko podczas nawet nagrywania wykonać zdjęcie z obiektywu kamery. I teraz ikonka pliki kamery. Tutaj mamy dostęp do wszystkich nagrań zarejestrowanych w kamerze. Możemy też szybko na przykład sobie poprzeglądać zdjęcia, które wykonaliśmy bezpośrednio z kamery. Takie zdjęcia czy też filmy możemy też bezpośrednio z kamery na przykład sobie pobrać na nasz telefon bez konieczności wyjmowania karty z kamery. Tak więc to też jest bardzo wygodne rozwiązanie. Tak więc jak widzicie, aplikacja jest prosta, przejrzysta, no i pozwala nam w pełni kontrolować, zarządzać tym wideorejestratorem. I teraz zobaczcie, jeszcze sobie podłączyłem kamerę tylną do naszego zestawu. I teraz mamy obraz z kamery tutaj tylnej na wyświetlaczu i bardzo łatwo możemy zmieniać kamerę właśnie przednią z kamerą tylną. No i tutaj jeszcze na pełnym ekranie możemy sobie oczywiście podglądać obraz z tylnej kamery. Następnie przechodzimy do obrazu z kamery przedniej. Natomiast z tego co widzę, nie ma możliwości równoczesnego oglądania obrazu z przedniej, jak też z tylnej kamery, czyli nie ma tego okienka z podglądem. Ok, poznaliśmy już budowę i wykonanie tej kamery, tego wideorejestratora. Pokazałem Wam też jego obsługę za pomocą aplikacji mobilnej. Teraz może zapoznajmy się jeszcze z jego pełną specyfikacją techniczną. I teraz jak widzicie, jeżeli chodzi o procesor EasyTech SA220. Sensor na przodzie mamy GC4653, z tyłu GC2053. Rozdzielczość nagrywania maksymalnie 4K przy 30 klatkach na sekundę. Możemy też nagrywać 2K oraz też Full HD. Pliki zapisywane są w formacie TS i kodowane kodekiem H265. Zdjęcia to oczywiście JPEG, mamy nagrywanie pętli, mamy wbudowany G-sensor, oczywiście też mikrofon, Wi-Fi na pokładzie, obsługa kart do 128 GB, zasilanie kamerki z zasilacza dołączonego do zestawu 5V 2A. No i o wymiarach Wam już wspominałem. Tak więc z mojej strony na dzisiaj to będzie tyle. Teraz oczywiście na koniec zamieszczę Wam już nagrania zarejestrowane tą kamerą w warunkach dziennych i nocnych, tak żebyście się mogli dokładnie zapoznać też z jakością tych nagrań, żebyście mogli ocenić też możliwości tej kamery. Tak więc jestem ciekaw Waszych wrażeń, jeżeli chodzi o użytkowanie tego urządzenia, więc też piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami odnośnie tej kamery, odnośnie jakości nagrań, jakie ta kamera oferuje. Ja się dzisiaj z Wami będę już żegnał, tak więc od razu zachęcam Was do subskrypcji kanału. Proszę też jak zwykle o łapki w górę. No i cóż, do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. A teraz zapraszam do oglądania materiałów zarejestrowanych kamerą XBits Platinum 4.